Witam Was serdecznie, cieplutko i znowu spotykamy się. Jesteśmy razem. Bajarz do Was przybył dzisiaj. Dzisiejsza bajka ma tytuł Świetliste życie. Gdzieś daleko w kosmosie była taka planeta, na której żyli sami malarze. Mało kto wiedział, że to była planeta, na której wszyscy malarze robili najpiękniejsze dzieła. I właśnie tam bajarka trafiła. I to nam, co teraz ja Wam opowiem, opowiedziała. Na tej planecie mieszkał jeden z malarzy, chociaż wszyscy oni byli tacy sami. I tego dnia, jak zwykle to bywało, po śniadaniu poszedł do pracowni malarskiej i malował. Malował i w którymś momencie otworzyły się drzwi pracowni i wbiegła córeczka. Tatusiu, jak ja Cię kocham! Ja też, córeczko, rzekł malarz. Tatusiu, jak skończysz malowanie, to pójdziesz ze mną na spacer? Oczywiście, córeczko, jak najbardziej. I zadowolona z odpowiedzi córka wyszła z pracowni malarskiej, a malarz malował. Farby mówiły mu, co ma malować. Zatem wpatrywał się w te farby, a one mu podpowiadały. Teraz ten kolor użyj, a teraz ten. Uwielbiał malować. Ale w którymś momencie praca była skończona. Płótno całe było zamalowane. Obiecał córce pójść na spacer, więc cóż było robić? Zdjął fartuch, odwiesił na wieszak i wyszedł z pracowni. Córko, idziemy na spacer. O, tatusiu, jak wspaniale, cudownie. I poszli. I gdy tak spacerowali, kolory się w głowie malarza układały. Córka jego co chwilę spoglądała na malarza, przytulała się do niego. Tatusiu, w pewnym momencie powiedziała, jak ja uwielbiam z tobą chodzić na spacer, bo gdy tak idę koło ciebie, to widzę wszystko, co masz w głowie i jak ci się te kolory układają. Ja też będę malarzem. Oczywiście, córko. Rozumiem, że ten spacer służy temu, żebyś się nauczyła malować. Rozumiem, rzekł poważnie, ale z miłością malarz. I znowu spacerowali. Po jakiejś godzinie wrócili do domu. Córka poszła do swoich zajęć, pewno się bawiła w malowanie, a malarz poszedł ponownie do pracowni, wyciągnął kolejny obraz, zaczął mu się przyglądać, ten, który namalował 3 tygodnie temu, i rzekł, w kolejnym obrazie takich farb użyję. I naraz ten obraz, który jeszcze był na sztaludze, odezwał się. Hej, malarzu! A co tam? Chodź, zobacz. Więc malarz podszedł, trochę zdziwiony, bo bez tego, że kiedykolwiek do niego jakikolwiek obraz powiedział, a namalował ich już setki. Podszedł i zobaczył, że w miejsce obrazu jawiła się taka sama rzeczywistość, jaką na tym obrazie namalował. Dziwne. To, co namalowałem, istnieje, rzekł do obrazu. No pewno, że istnieje.
A ja myślałem, że maluję to, co mi przychodzi do głowy, w oparciu o swoje doświadczenia, przeżycia. A tu widzę, że zamiast obrazu to wszystko istnieje. Już jesteś takim malarzem, że pozwolono mi pokazać ci prawdę. Każdy malarz na tej planecie, jak coś narysuje, namaluje, to wszystko to istnieje. O, ciekawe, dziękuję ci. Muszę się z tym podzielić swoim skarbem, czyli córką. A podziel się, podziel, ale to jest prawda. Malarz chwilę zamilkł, układał to w głowie i patrząc tak na obraz, rzekł, a właściwie na rzeczywistość, bo jeszcze dalej ta rzeczywistość była, to jest świetliste życie. No pewno, przecież malowałeś świetliste życie. No tak, malowałem, bo świetliste życie to działanie z miłością i z oddaniem temu, kim jestem. I gdy ktoś spojrzy na taki obraz, to również będzie mógł osiągnąć coś z miłością i w miłości oraz w oddaniu tego, kim jest. Nawet ten obraz ma prawo go tego uczyć. Tak właśnie jest. I rzeczywistość zamieniła się ponownie w obraz. Dziękuję ci. Bardzo ci, obrazie, dziękuję, bo dotarło do mnie to, co jest takie ważne i istotne, że malujesz to, kim jesteś. To prawda, rzekł obraz. I jeśli ktoś się chce tego nauczyć, kim jesteś na dany czas, to może przebywać z tym obrazem. To prawda, rzekł obraz, a malarz już się uśmiechnął. Sam do siebie, ale też do tego, co jutro na spacerze powie swojemu skarbowi, swojej córce. Niech będzie i ona takim jak on malarzem. Dobrze jest się dzielić z dziećmi tym, kim rodzice już są, co wiedzą, potrafią, umieją, bo tak to już w życiu jest. Tyle na dzisiaj. Dziękuję. Cześć wam.